Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. Tematem dzisiejszego odcinka są zdania z żeby. Dzisiaj opowiem Wam, jakie funkcje ma spójnik żeby i o konstrukcji gramatycznej, jak tworzymy zdania z tym spójnikiem. Zaczynamy. Na początku mam dla Was kilka przykładów zdań ze spójnikiem żeby i w pierwszej kolejności chciałbym, żebyśmy skupili się na zdaniu pierwszym z pierwszej części i też na zdaniu pierwszym z drugiej części. Jaka jest różnica pomiędzy tymi zdaniami? A więc zdanie pierwsze brzmi: zarezerwowałem już bilet, żeby już o tym nie myśleć. I zdanie pierwsze tutaj: zarezerwowałem już bilet, żebyś już nie musiała o tym myśleć. Jaka tu jest różnica? Poza gramatyką. Poza gramatyką jest też różnica w znaczeniu. W pierwszym zdaniu, tutaj na górze, zarezerwowałem już bilet, żeby już o tym nie myśleć. Ja już nie chcę o tym myśleć, czyli mamy ten sam podmiot. W pierwszej części zdania podmiotem jestem ja i w drugiej części zdania też podmiotem jestem ja. Natomiast tutaj zarezerwowałem już bilet, żebyś już nie musiała o tym myśleć. Żebyś już ty nie musiała o tym myśleć. Tutaj o osobie informuje nas ta forma naszego spójnika żeby. Dla drugiej osoby liczby pojedynczej ta forma brzmi żebyś. I przeczytajmy sobie jeszcze pozostałe przykłady. On zapisał się na kurs, żeby podnieść swój poziom języka niemieckiego. I tutaj też mamy ten sam podmiot. On zapisał się na kurs. Jego celem jest podniesienie swojego poziomu języka niemieckiego. Czyli tu też jest ten sam podmiot on. I trzeci przykład. Nagrałem film, żeby jutro mieć czas na inne rzeczy. Tak samo. Ja nagrałem film, żeby jutro mieć czas na inne rzeczy. Żebym ja miał czas na inne rzeczy. I tutaj dwa pozostałe przykłady z innym podmiotem. Ona posprzątała dom. Ona, żeby jej rodzice mogli odpocząć. Czyli w pierwszej części podmiotem jest ona, w drugiej części podmiotem są rodzice. I jeszcze jedno. Robimy wam kanapki, żebyście nie byli głodni. My robimy wam kanapki, żebyście wy nie byli głodni. No dobrze, powiedzieliśmy już sobie o różnicy w znaczeniu, a jaka jest różnica w konstrukcji, w gramatyce. Zobaczcie, że tutaj po spójniku żeby mamy bezokolicznik, mamy formę bezosobową czasownika myśleć, podnieść czy mieć. Natomiast kiedy mamy inny podmiot, tutaj zmienia nam się też forma naszego spójnika w zależności od osoby. Dla drugiej osoby żebyś, dla drugiej osoby liczby mnogiej żebyście, ale zmienia nam się też czasownik. To jest trzecia osoba liczby pojedynczej albo liczby mnogiej czasu przeszłego. Musimy też pamiętać o tym, że kiedy mówimy w rodzaju męskim, no to ta końcówka jest inna niż dla rodzaju żeńskiego. Zobaczmy teraz, jak tworzymy zdania z żeby. A więc zaczynamy od pierwszej części zdania, później stawiamy przecinek i później nasz spójnik żeby w różnych formach w zależności od osoby. Dla ja jest to żebym, ty żebyś. Dla trzeciej osoby liczby pojedynczej on, ona, ono, pan i pani żeby. Liczba mnoga my to jest żebyśmy, wy żebyście i oni, one żeby. I następnie to, o czym wspomniałem przed chwilą, mamy czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej lub liczby mnogiej czasu przeszłego.
Pamiętajcie tutaj o rodzaju męskim i rodzaju żeńskim. Kiedy używamy spójnika żeby? Jakie są funkcje tego spójnika? Dzisiaj opowiem Wam o 3 takich sytuacjach. I zaczynamy od pierwszej funkcji. Są to prośby, rozkazy albo życzenia. I zobaczmy sobie 3 przykłady. Chcę, żebyś skończył ten projekt do piątku. Chcę, żebyś ty skończył ten projekt do piątku. Chciałbym, żeby jutro była lepsza pogoda. I jeszcze jedno, poprosiłem ją, żeby kupiła coś do jedzenia. Tutaj chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, że w pierwszej części zdania to mogą być różne czasy. Może to być czas teraźniejszy, może to być też czas przeszły, może to być czas przyszły, ale mogą też to być różne tryby, na przykład tryb przypuszczający, warunkowy. Jak w przykładzie numer 2, chciałbym, żeby jutro była lepsza pogoda. Następna funkcja to cel. Kiedy mówimy o celu, też używamy spójnika żeby. Pierwszy przykład. Jutro pójdę do urzędu, żeby odebrać nowy paszport. To jest nasz cel. Idziemy do urzędu, żeby odebrać nasz nowy paszport. I zobaczcie, że tutaj podmiot jest ten sam. Podmiotem jestem ja w pierwszej części i w drugiej części, a więc czasownik jest w formie bezosobowej, to jest bezokolicznik. Następnie otworzyłem drzwi wcześniej, żebyście mogli wejść. Tutaj już mamy inną sytuację. Mamy 2 podmioty, ja i wy, żebyście wy mogli wejść. I jeszcze jeden przykład. Dzisiaj nie idę na trening, żeby mięśnie mogły odpocząć. I tutaj też mamy inny podmiot. Tutaj podmiotem jestem ja, a w drugiej części podmiotem są mięśnie, czyli one. A więc użyliśmy tutaj trzeciej osoby liczby mnogiej czasu przeszłego. I trzecią funkcją jest mowa zależna, czyli kiedy relacjonujemy czyjąś wypowiedź. Ja jeszcze nie mam filmu na kanale o mowie zależnej i mowie niezależnej, o transformacji, ale niedługo powinien się pojawić taki film. I zobaczmy nasz przykład. Monika, chodźmy do kina. Czyli to jest mowa niezależna i kiedy chcemy to zrelacjonować, to mówimy Monika powiedziała, żebyśmy poszli do kina. I chciałem Wam pokazać jeszcze kilka czasowników, których używamy właśnie do relacjonowania, do tworzenia mowy zależnej. Na przykład mówić to jest ten czasownik, którego użyliśmy tutaj. Tutaj mamy aspekt dokonany, mówić, powiedzieć. Namawiać, sugerować, proponować, prosić, żądać, nalegać. Ale uwaga, tutaj bardzo ważna informacja, że czasami kiedy tworzymy mowę zależną, to zamiast spójnika żeby używamy spójnika że. Kiedy taka sytuacja ma miejsce? Kiedy mówimy o faktach, kiedy nie chcemy czegoś od drugiej osoby albo nie robimy czegoś dla kogoś. Na przykład Monika, dzisiaj jest brzydka pogoda. Mowa niezależna. I teraz relacjonujemy, co Monika powiedziała, a więc Monika powiedziała, że dzisiaj jest brzydka pogoda. To jest fakt, a więc spójnik że, nie żeby. I tutaj mamy jeszcze kilka przykładów czasowników, których używamy w takich sytuacjach. Mówić, pisać, twierdzić, oznajmić, wiedzieć, uważać. I tutaj chciałbym zrobić mały przerywnik. Jeśli w tym momencie uważacie, że ten film jest dla Was pomocny, jeśli ten film Wam się podoba, bardzo chciałbym Was prosić o wsparcie mojego kanału. Bardzo proszę o zostawianie łapek w górę, komentarzy i subskrypcji.
Bardzo dziękuję. Na koniec, jak zawsze, mam przygotowaną dla Was krótką praktykę. Mamy jedno ćwiczenie, gdzie musimy uzupełnić zdania odpowiednią formą spójnika żeby i odpowiednią formą czasownika. A więc w tym momencie możecie zastopować film i pomyśleć, a ja przechodzę do slajdu z odpowiedziami. I zdanie pierwsze. Chciałbym, żebyś się nie spóźniał. Mamy dwa różne podmioty, prawda? W pierwszym zdaniu jest ja. Chciałbym, żebyś ty się nie spóźniał. A więc dla ty forma żeby to żebyś. No i tutaj musimy użyć czasu przeszłego trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego, czyli się nie spóźniał. Zdanie numer 2. Chcemy, żeby ona czuła się tu jak u siebie w domu. Taka sama sytuacja. Mamy dwa różne podmioty. My chcemy, żeby ona czuła się tu jak u siebie w domu. A więc ta sama zasada. Tutaj użyliśmy czasownika w trzeciej osobie. Tutaj rodzaju żeńskiego czasu przeszłego. Następnie życzę Wam, żebyście zrobili duży progres w języku polskim w tym roku. Taka sama sytuacja. Ja, tutaj podmiotem jestem ja w pierwszej części. Życzę Wam, żebyście Wy, a więc Wy to jest podmiot w drugiej części zdania, a więc ta sama sytuacja. Czas przeszły, tutaj liczba mnoga. Następnie ona nalega, żebym mówił więcej. Taka sama sytuacja. Dwa różne podmioty. Ona i ja. Ona nalega, żebym ja mówił więcej. I następnie zdanie piąte. Pojechałem na siłownię, żeby zrobić trening. Co mamy tutaj? Tutaj mamy dwa takie same podmioty. Czyli w pierwszej części i w drugiej części zdania podmiotem jestem ja, a więc tutaj forma żeby i następnie tutaj bezokolicznik. Forma bezosobowa czasownika. Zdanie szóste. Oni zaproponowali im, żeby pojechali razem na wakacje. Tutaj mamy dwa różne podmioty. Oni zaproponowali im, innej grupie ludzi, żeby oni pojechali razem na wakacje. Następnie proszę Cię, żebyś nie palił w domu. W pierwszej części podmiotem jestem ja i proszę Cię, żebyś Ty nie palił w domu, a więc w drugiej części podmiotem jesteś Ty. Podmiot to Ty. Idę do sklepu, żeby kupić coś na deser. I tutaj w zdaniu 8 mamy taką samą sytuację jak w zdaniu 5. Ten sam podmiot. Ja idę do sklepu. Ja idę do sklepu, żeby kupić coś na deser. A więc forma żeby i następnie bezokolicznik zdania. Zdanie 9. Nalegam, żeby odwiedziły mnie w przyszłym tygodniu. Tutaj w pierwszej części podmiotem jestem ja, w drugiej części podmiotem są one, a więc czas przeszły. Trzecia osoba liczby mnogiej czasu przeszłego. Rodzaj niemęskoosobowy. I w zdaniu 10. Szef mówi, żebyśmy skończyli to do końca tygodnia. Dwa różne podmioty. W pierwszej części podmiotem jest szef, czyli on. W drugiej części podmiotem jesteśmy my. A więc żebyśmy i następnie skończyli. Czas przeszły, liczba mnoga. Dajcie znać, jak Wam poszło z tym ćwiczeniem w komentarzach. Jeśli są jakieś wątpliwości, pamiętajcie, że możecie pytać, a ja będę odpowiadać. I na koniec mam jeszcze dla Was kilka przykładów, żeby jeszcze lepiej zrozumieć temat. I pierwsze zdanie to: powiem mu, żeby angażował się bardziej w pracę. Co mamy tutaj? Mamy dwa różne podmioty. W pierwszej części ja powiem mu, żeby on
angażował się bardziej w pracę. Ona zawsze chciała, żebym spędzał więcej czasu w domu. Też dwa różne podmioty. Ona i żebym ja spędzał więcej czasu w domu. Ona chciała, żebym ja spędzał więcej czasu w domu. Czy możesz ich poprosić, żeby nie robili tyle hałasu? Tutaj mamy pytanie. To też jest możliwe. I jaką sytuację mamy tutaj? Czy ty możesz ich poprosić, żeby oni nie robili tyle hałasu? Dwa różne podmioty. Następnie proponowałem ci, żebyśmy poszli razem na basen. Ta sama sytuacja. W pierwszej części podmiotem jestem ja. Ja proponowałem ci, żebyśmy razem poszli na basen. Czyli w drugiej części podmiotem jesteśmy my. I ostatnie zdanie. Musiałem pojechać do lekarza, żeby zrobić badania krwi. Jaką sytuację mamy tutaj? Tutaj mamy ten sam podmiot. Musiałem pojechać do lekarza, ja musiałem, żeby zrobić badania krwi. Ja chciałem zrobić te badania. A więc forma żeby i następnie mamy bezokolicznik. I to już jest koniec dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że to było dla Was bardzo pomocne, że teraz czujecie się pewni i wiecie, jak konstruować zdania z żeby i kiedy tej konstrukcji używamy, kiedy używamy tego spójnika. Bardzo proszę jeszcze raz na koniec o zostawianie łapek w górę, subskrypcji i komentarzy. I do zobaczenia już w następną niedzielę. Cześć!